Ostatni film nagrywaliśmy na Zamku Bolków i mieliśmy taki stres, czy nas tam wpuszczą w ogóle na ten zamek i czy pozwolą nam nagrywać film. No i pomyśleliśmy, że zapytamy po prostu na początku właściciela tego obiektu, takiego kierownika obiektu, czy się zgodzi na coś takiego, żebyśmy weszli i nagrali film. No i podeszliśmy do człowieka, a on zgodził się i powiedział: wejdźcie za darmo. Widać było, że to jest człowiek, który jest w takim punkcie, w którym może powiedzieć tak lub powiedzieć nie, bo on jest decyzyjny szef i może zachować się po swojemu. I tutaj widać było, że jego dobra wola jest istotą odpowiedzi. I bardzo dużo takich sytuacji jest w życiu, gdzie nasz los czasem zależy od jakiejś ludzkiej życzliwości w jakimś punkcie. Pani w urzędzie, która załatwia naszą sprawę, która dla nas kosztuje na przykład parę tysięcy złotych, jakieś kary, jakieś różne tam problemy mogą być urzędowe. I jedna pani, która wie, że tylko może to pani tu podanie napisze, ona wie, że jest jakieś rozwiązanie i może je podsunąć lub nie. Może być życzliwa i pójść do swojej koleżanki, która siedzi obok i powiedzieć: weź tutaj, ta pani ma tam problem, weź jej tam załatw. Po prostu bardzo dużo jest takich sytuacji, gdzie możemy być życzliwi, ale nie musimy. I to jest piękne, jak wybieramy coś takiego. To nawet takie proste rzeczy, jak ja stoję w kolejce i mam dwie rzeczy przed kasą, przy kasie do Biedronki na przykład, i stoi jakaś pani, która przede mną ma mnóstwo zakupów i mówi do mnie: niech pani idzie, ma pani tak mało. Ona chce mnie przepuścić, chociaż właściwie to nie wiadomo po co. Nie musi tego robić, ja jej o to nie poprosiłam, ale widzi, że mam mało i chce, żebym już sobie poszła i żebym miała już ten swój czas dla siebie. No po prostu taka drobnostka, ale tak pięknie robi, bo to w ogóle procentuje. Właśnie takie małe rzeczy jak uśmiech, życzliwe spojrzenie na drugiego człowieka, powiedzenie dzień dobry. Tak jak tu jesteśmy w lesie, gdzieś w podróży, ludzie obcy mówią sobie dzień dobry. To jest przepiękne. Mamy wpływ na to, żeby zmieniać świat na lepsze. My jako jednostki mamy wpływ na to, jak funkcjonujemy i czy jesteśmy dobrzy, czy nie. I na przykład, będąc kierowcami, możemy zmieniać mentalność kierowców innych, zmieniając swoją mentalność najpierw. To jest w ogóle taka droga. Jeżeli chcemy coś zmieniać w świecie, to najpierw musimy zrobić to ze sobą. Czyli jak chcesz, żeby inni kierowcy byli dla ciebie mili, to najpierw starasz się ty być miły. Jak chcesz, żeby cię przepuszczali kierowcy na przejściu dla pieszych, to sam przepuszczasz na przejściu. Czyli najpierw robisz życzliwe rzeczy. A to jest zaraźliwe. Tak jak zło jest zaraźliwe, tak też dobro jest zaraźliwe. I można starać się pielęgnować w sobie dobro i dobre rzeczy i robić to i na przykład na drodze. I myślę, że mamy wpływ na to, my wszyscy, jak funkcjonujemy na drodze. I chcę powiedzieć jeszcze o książce, którą czytałam, jak byłam dzieckiem. Małgorzata Musierowicz napisała książkę pod tytułem Kwiat kalafiora. I tam, w tej książce było ESD. Eksperymentalny sygnał dobra. Kto czytał, to wie. Tam była grupa takich nastolatków, którzy się zorganizowali po to, żeby sprawdzać, jak działa na ludzi uśmiech. Chodzili po świecie i uśmiechali się do obcych ludzi. I patrzyli, jakie są reakcje. I niektórzy się do nich uśmiechali, niektórzy reagowali bardzo ostro, niektórzy z nimi rozmawiali. Okazało się, że nawiązywali jakieś relacje z nowymi ludźmi, poznawali się z ludźmi za pomocą tego, że się uśmiechali po prostu. Dla mnie ta książka wywarła ogromne znaczenie w moim sercu, w moim życiu. Ja po prostu jak to czytałam, to byłam tak wzruszona czymś takim, że można tak bardzo po prostu sobie mieć dobro i sobie nim szafować na prawo i lewo i że w ogóle to jest takie nieszkodliwe, takie lekkie. To jest łatwe w ogóle, nie? Zrobić coś dobrego, coś miłego powiedzieć. Tylko nieraz się wstydzimy, że to tak jakby tam po co się tu wychylać, nie? Ale w sumie niewiele nas to kosztuje, a powiedzieć coś dobrego jest o wiele piękniejsze niż powiedzieć coś niedobrego. Powiedzieć komplement jest coś lepszego niż powiedzieć krytykę. Tutaj możemy się bardziej zamknąć i milczeć, a tu powinniśmy się właśnie kształtować w tym, żeby mówić jak najwięcej dobrych rzeczy. I dobrych rzeczy
do ludzi, których cenimy, możemy im gratulować, możemy im dziękować, możemy doceniać ich cechy charakteru, mówić dobre rzeczy, które mają w sobie. To jest po prostu takie proste, a buduje nas. I tak samo gdzieś w korporacjach, w jakichś większych instytucjach, w pracy, gdziekolwiek, w małych pracach, dobre słowo jest bardzo ważne. Można dawać dobro wtedy, kiedy ono jest w zgodzie z Tobą, w tym momencie, kiedy to chcesz. Bo dobrze jest dawać wtedy, kiedy masz na to ochotę. A gorzej jest, jak dajesz, bo czujesz presję społeczną, bo trzeba tak zrobić, bo tak się powinno. To wtedy to dawanie nie jest prawdziwe, bo ono nie jest empatyczne i takie altruistyczne, tylko takie, żeby coś zyskać. Więc ważne jest, żeby dawać wtedy, kiedy masz siłę i wtedy, kiedy chcesz dać, naprawdę. I nie masz potem pretensji, że ktoś Cię wykorzystał, bo chciałeś, to dałeś, nie? I już. Ale są pewne granice w dawaniu i trzeba je stawiać. Czyli jak ktoś Cię prosi o coś, na co już nie masz siły albo ochoty, to mówisz nie. No i właśnie o to chodzi, że wydaje się, że trzeba to powiedzieć ostro, że trzeba zrobić niemiło, że ten ktoś, żeby zrozumiał, że nie, to musi być takie ostre i niemiłe. I właśnie ostatnie odkrycie na rozmowie z jedną młodą kobietą było bardzo fajne, że można powiedzieć bardzo miło nie. Wiesz, asertywność też nam się kojarzy z agresją. Też jest, wiesz, takie, ale ona asertywna. Nie? Nieraz się mówi tak, że asertywność nie kojarzy się z czymś takim pośrednim. Nie, dziękuję. Nie mam ochoty. Nie, naprawdę, bardzo miło, że mnie zapraszasz, ale nie. Wydaje mi się, że można tak jakoś wykombinować. No nie we wszystkich sytuacjach oczywiście, bo czasem trzeba się obronić i ostro coś tam powiedzieć, ale jeśli ktoś nam coś proponuje albo o coś prosi, to przecież możemy miło powiedzieć, że nie mamy na to ochoty. No po prostu, czemu nie? Nie trzeba być ostrym, nie? Od razu. Człowiek, który ma wpływ na świat poprzez swoją postawę, i stara się być dobry, ale reaguje na zło. Czyli wpływa swoją osobą na to, żeby zmieniać świat na lepsze. A zmieniać świat na lepsze to nie tylko być dobrym, ale reagować na zło. Czyli nie zgadzać się, konfrontować się czasem z trudnymi sytuacjami. I przykład, kiedy na przykład jest osoba, która doświadcza mobbingu w pracy albo złych historii takich w pracy i może po prostu zwolnić się z pracy, uciec, schować się i nic nie zrobić z tym, a może to gdzieś zgłosić, może powiedzieć światu, może się nie zgadzać, może się otwarcie buntować, może rozmawiać z ludźmi, którzy są decyzyjni i może coś z tym robić. Opowieść takiej kobiety, z którą teraz pracuję, opowiedziała o tym, jak była małym dzieckiem i jak postąpiła w pewnej sytuacji. I to mnie bardzo poruszyło i to jest o dobru, ale tak jakby nie do końca wprost, bo właśnie mówi o takiej sytuacji, kiedy można się zachować dobrze poprzez to, że się reaguje na zło. I tu małe dziecko, mała dziewczynka w podstawówce, jakaś pierwsza, druga klasa podstawówki, miała lekcję z jakimś nauczycielem, który prosił, żeby dziewczynki zostawały po lekcjach. I w pewnym momencie ona o tym nie wiedziała w ogóle, co się dzieje, ale koleżanki jej powiedziały, że dzisiaj jest twoja kolej. A ona, ale o co chodzi? Jak moja kolej? No i one jej powiedziały, że one już zostawały po lekcjach i że ten nauczyciel molestuje je. Znaczy, no nie umiały tego pewnie wtedy nazwać, ale tam dotykał, coś tam robił im. I ona dowiedziała się, że tego dnia właśnie ona jest następna i że będzie musiała zostać po lekcji z nauczycielem, który wydawał się w ogóle sympatyczny, ale jak się dowiedziała, co on robi, to oburzyła się, wściekła i pobiegła do pana, czy tam do pani dyrektor w szkole poinformować, co się dzieje i co pan nauczyciel robi dziewczynkom. Zrobiła taką aferę
że na drugi dzień już nauczyciela nie było w szkole. No może przesadzam, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, nie, historii, ale chodzi o to, że nauczyciel został zwolniony i to, że ona jako mała dziewczynka powiedziała, co się dzieje, ochroniła swoje koleżanki, ochroniła siebie i nie zgodziła się absolutnie na coś takiego. Miała to tak głęboko w sobie i to było tak naturalne, że się nawet nie zastanawiała, tylko wiedziała, co ma zrobić. To było niesamowite po prostu, jak to słuchałam, bo pomyślałam, jakie niesamowite jest siła w człowieku, w takim małym człowieku, w małej kobiecie, żeby obronić się i żeby zrobić coś dobrego. Strasznie ważne jest to, czym się żywimy, jeśli chodzi o ludzi, jakimi ludźmi się żywimy. No tak, jak przebywamy gdzieś w pracy, w środowisku takim, gdzie nas ktoś nie szanuje, no to karmimy się złym myśleniem na swój temat, złym traktowaniem i jak tam przebywamy zbyt długo, to możemy poczuć się tacy, no, gorsi. Jeżeli dużo jest takich ludzi, którzy negatywnie myślą albo marudzą, albo mają mnóstwo złości, albo lęku, to na nas wpływa. To wpływa tak, że się też tym zarażamy. Czyli możemy wybierać ludzi, którzy mają więcej dobra w sobie, a ci ludzie są zwyczajni. Ludzi, którzy mają dobro w sobie, to są zwyczajni, prości ludzie. I czasem się ich ignoruje. W ogóle taki człowiek, który idzie w kierunku dobra, zdrowia, dbania o siebie, to po jakimś czasie wybacza tą przeszłość, która mu się źle wydarzyła. Wiesz, może być tak, że mamy wspomnienia i mamy bardzo dużo niedobrych wspomnień i na początku terapii jest taki syndrom patrzenia na same negatywne rzeczy, które się nam w życiu zdarzyły. Jak nas rodzice skrzywdzili, jak w ogóle życie nas skrzywdziło, jak w szkole nas dużo krzywdy spotkało. I mamy taką tendencję, żeby zobaczyć to zło, które nas spotkało, ale potem w takim procesie terapii długotrwałej okazuje się, że pojawiają się piękne wspomnienia z przeszłości, które też są. I oczywiście nie będę wnikać, ile procent kto tam miał, ale następuje coś takiego w głowie, tak jakby rozjaśnienie umysłu, że najpierw jest takie miejsce na to, żeby ten ból przeżyć i poczuć, a potem następuje rozjaśnienie, że były też dobre rzeczy i że one też nas zbudowały. Teraz jestem dorosła i ja zadbam o to, żeby takiego zła, jak mi dawali, nie dawać i żeby jak najwięcej dobra widzieć, trochę po prostu już odpuścić, dobra, życie teraz płynie i może płynąć całkiem nieźle. Mimo tego, że coś złego się zdarzyło. No zdarzyło się, ale to jest przeszłość. Teraz wybierasz, tak? Albo siedzisz w przeszłości i myślisz o tym intensywnie, albo patrzysz na to, co jest teraz, albo myślisz o przyszłości. I tu już sobie wybierasz, czy myślisz o negatywach, czy nie. Masz wpływ na swój umysł i na to, czym się karmisz.